Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego, 101 spotkania w tym roku, w 2021. Po raz 101 spotykamy się z nową porcją muzyki na płycie winylowej. Zaczynamy! Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od grupy Kraftwerk. Kraftwerk i Autobahn. Bam, 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 Autobahn. Ban, ban, ban. Pierwsze tłoczenie, słuchajcie. Na statku kosmicznym. Spaceship Label. Statek kosmiczny, proszę bardzo, pierwsze tłoczenie grupy Kraftwerk, VG, może trochę lepszy stan niż VG. Oprócz tego mamy Black Sabbath i Sabotage i Black Sabbath. Wytwórnia NEMS, z tego co pamiętam. Proszę bardzo. Jak to wygląda? W tym świetle wygląda taką na Excellent minus, na Excellent plus. No, pozostaniemy przy Excellent minus. Bardzo ładnie wygląda. Płyta dynamicznie nagrana. Słuchałem tej płytki, bardzo ładnie brzmi. Co my tu jeszcze mamy? Coś możemy powiedzieć o sabotażu czy tym? Aha, wracając do Kraftwerk. Ten znak, ta autostrady znak jest wytłoczony. Z tyłu to samo. Dotyczy to też tylnej części okładki. To wszystko jest wytłoczone. Vertigo jest płaskie. Sabotaż. Oprócz tego, że okładka chropowata, to nie ma żadnych tłoczeń, w przeciwieństwie do tej płyty, która jest przede mną. A jaka płyta? The Michael Schenker Group. Michael Schenker Group i MSG jest wytłoczone. Proszę bardzo. Wytwórnia Chrysalis, angielskie wydanie z tego co pamiętam. Oryginalny Inner Slave oryginalny, Chrysalis Records w bardzo ładnym stanie. Takie Excellent Plus na Near Me. Płytka pięknie wygląda. Wkładka rozklejona, no ale to po prostu zazwyczaj klej nie wytrzymuje próby czasu. Tu jeszcze nie jest najgorzej. Frankie Goes to Hollywood, Inner Slave. We Frankie Goes to Hollywood tragedia. Raz mi się zdarzyło, że był po prostu cały sklejony i tak dalej. Ale po wyciągnięciu płyty i włożeniu rozkleiło się wszystko. Dobrze, Uriah Heep. Very Evie, Very Humble. Proszę bardzo. Castle Classic wytwórnia na żółtym labelu. A teraz mamy Zeppelinów. Led Zeppelin, trójeczka, proszę bardzo. Trójeczka Zeppelinów. Płyta już jest, zdaje się, wystawiona. Przecięty wkładka jest, ale okładka jest ok. Płyta niemalże mintowa, chociaż była słuchana. Proszę bardzo, tak to wygląda. Pokażę Wam okładeczkę. Proszę bardzo, okładka do Zeppelinów i tu mamy kółeczko. Patrzcie chociażby na ten, nie wiem czy widać, na to patrzcie, w to miejsce. Sobie przekręcam, zaraz coś innego się pojawi, teraz coś kolorowego, zaraz jakaś inna postać z Zeppelinów się pojawi, proszę bardzo. Ok, tak to wygląda, zbliżenie, oddalenie. No dobrze, Pink Floyd, Nice Par, składaczek Pink Floyd, składaczek składający się z dwóch albumów, z dwóch pierwszych albumów grupy Pink Floyd. Miałem to parę miesięcy temu, taka była dziwna rzecz, że jedna płyta była wydanie tłoczenie włoskie, a druga wydanie skandynawskie, szwedzkie zdaje się. Tu mam płytę, wydanie angielskie. Aha, wtedy niemiecka była koperta, szwedzka druga płyta, pierwsza płyta była włoska. Tutaj mam angielską kopertę, angielskie płyty, także nie ma takiego miksu. Dwie wersje okładki. Tutaj mamy pukający mnicha, który puka sobie gardło, a w pierwszej wersji zdaje się zakład dentystyczny pana Who. Zdjęcie było robione na Hammersmith i w latach 60. NHS zabroniło reklamować
Przychodnie lekarskie, dentystyczne i tak dalej nie pozwalało na to, żeby pojawiały się reklamy w prasie, w telewizji. No w telewizji zapomnij, ale w prasie. Także pan Hu po prostu złożył zażalenie i Pink Floyd zmieniła okładkę z tego zdjęcia z salonu dentystycznego na tego mnicha, który płucze sobie gardło. Okej, dobrze. To okładeczka, a tu właśnie płytki do tej okładki. Oryginalne koperty, proszę bardzo. To już za tydzień w Słupsku. Tak samo Led Zeppelin 2 za tydzień w Słupsku. Proszę bardzo. Na labelu śliwce. O, przepraszam, na tak zwanej śliwce. Trzecie tłoczenie. Z VG płytka w stanie, nawet może że VG minus. Z tym, że tak. Na stronie pierwszej mamy Killing Floor. Killing Floor utwór. Na pierwszych dwóch tłoczeniach był całkiem inny utwór i został dopiero w trzeciej wersji zastąpiony przez Killing Floor. Także to jest trzecie tłoczenie Led Zeppelin. Teraz mamy Led Zeppelin House of the Holy. Proszę bardzo, House of the Holy. Z tym, że to już lata 80. tłoczenie. A może i lepiej, już nie pamiętam. W każdym razie możecie sami sobie sprawdzić, bo w tym momencie jest to wystawione na sklepie internetowym. Widzę, że bateria pada w kamerze, no ale postaram się przyspieszyć. Wishbone Ash, Live Dates Volume 2. Wishbone Ash, płyta koncertowa plus jeszcze dodatek, jeszcze jedna płytka. Teraz mamy Pink Floydów, bardzo wczesne tłoczenia Pink Floydów. Ciemna strona księżyca. Słuchajcie. Ops, może tak. To wyciągnę, to wyciągnę. Ciemna strona księżyca Pink Floydów. Wyciągnę płytkę. Taki labelek. Czyli standardowy. Tylko pierwsze tłoczenie miał inny label. Plus do tego mamy dwa plakaty. Pozwolę sobie wam pokazać. Pierwszy plakat. I jeszcze jeden plakacik. I tak to wygląda ciemna strona księżyca z takimi dodatkami. Ale mam jeszcze drugą ciemną stronę księżyca, mniej więcej ten sam okres wydania. Proszę bardzo. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Rzut oka na płytę. Dokładnie ten sam label. Z tym, że to chyba była jakaś naklejka swego czasu. Ktoś tą naklejkę próbował usunąć. No i usunął z fragmentem farby z labela. No niestety. I rzut oka na dodatki. A w dodatku mamy tak. Plakacik Pink Floyd. I nie ma tutaj tego drugiego plakatu, ale za to jest naklejka. Naklejka Pink Floyd. Miałem do elektryków płyty Out of the Blue naklejeczki, elektryków, nie Pink Floydów. Nakleiłem na samochód. No to niestety naklejka została zniszczona przy pierwszym myciu. Także nie polecałbym naklejenia tego na samochód, czy gdzieś indziej, tylko trzymać tą naklejkę tak jak jest. Ok, dobrze. Wish You Were Here. Proszę bardzo, Pink Floyd, Wish You Were Here. No, kopia słabiutka, ale cena też będzie słabiutka, z tym, że to chyba pierwsze tłoczenie jest, tak, A1 na B1 albo B2. O, A1 na B7, no to ładnie. No ale to w dalszym ciągu, albo pierwsze, albo bardzo wczesne tłoczenie. Zdaje się, że płyta jest wystawiona, możecie sprawdzić to na stronie popmaster.pl, www.popmaster.pl. Możecie sprawdzić, co to za tłoczenie. No i znowu wracamy do Zeppelinów. Zeppelini, czwóreczka, to znaczy bez nazwy, bo to nie pisze żadna czwórka, to jest po prostu płyta europejskich. Są takie bardziej szare, kremowe, nie białe. To mamy trzecią, czwartą stronę, czyli drugą płytę Pink Floydów, a tu mamy pierwszą płytkę. Proszę bardzo, amerykańskie wydanie przez Columbia CBS. Tak to mniej więcej wygląda. Pierwszy raz chyba mam amerykańskie wydanie. Dobrze, słuchajcie, to na tyle. Wszystkim życzę
udanych świąt, wesołych, szczęśliwych świąt w gronie rodzinnym i szczęśliwego nowego roku. No chyba, że jeszcze, bo jutro teoretycznie mam spotkanie winylowe, jeszcze może kupię jakieś płyty. Mało prawdopodobne, bo czekam na telefon, a jeszcze nie zadzwonił. A jakby były jakieś płyty, no to wtedy widzimy się w Zakopanem i następny wideo newsletter 102 w tym roku byłby prosto z Zakopanego, z Kuprówek. Na Kuprówkach, tak? Dobrze. Poprawcie mnie, jak się myliłem. Dobrze, to na razie, trzymajcie się. To jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Kuprówki.